Cześć, tu Bartek Czekała ze strony universeofmemory.pl i .com. W końcu długo wyczekiwany filmik, mianowicie jakie badania profilaktyczne, badania laboratoryjne robić regularnie. I jeśli chodzi o to sformułowanie regularnie, moim zdaniem warto robić te badania minimum raz do roku. Oczywiście jeśli ktoś jest ostrożniejszy, łamane przez jest hipochondrykiem, jego kieszeń jest głębsza, po prostu może sobie pozwolić na robienie tych badań częściej, albo są inne jakieś przesłanki, choćby różnego rodzaju obciążenia, jeśli chodzi o historię rodzinną, to można robić takie badania nawet 2-3 razy do roku. Natomiast jakie są ogólne zasady, jeśli chodzi o opis tych badań? Nie będę tłumaczył, jak interpretować badania. Z czymś takim idziemy do specjalisty odpowiedniego, żeby pomóc z interpretacją, albo oczywiście jeśli ktoś chciałby sobie zrobić trening pamięciowy, można samemu próbować uczyć się, co zawsze polecam, przynajmniej oczywiście zajmuje to dużo czasu, ale polecam zacząć uczyć się interpretować przynajmniej w podstawowym zakresie takie badania, bo chodzi o nasze zdrowie, koniec końców. 2. Tam, gdzie będzie to zasadne, będę różnicować oczywiście badania na te adresowane do panów i te adresowane do pań, szczególnie przede wszystkim jeśli chodzi o badania hormonalne. Również tam, gdzie będzie to wskazane, będę mówił, jak można ewentualnie rozszerzyć dane badania o bardziej szczegółowe badania, przy czym te rozszerzenia, bym powiedział, najczęściej są opcjonalne, to znaczy ponownie ktoś może sobie pozwolić po prostu na zrobienie szerszego pakietu jakichś badań, aby uzyskać więcej informacji, natomiast nie jest to, bym powiedział, coś absolutnie koniecznego. Zacznijmy od podstaw, mianowicie, czy robić te badania prywatnie, czy robić te badania na NFZ i oczywiście logiczna odpowiedź jest próbować, jeśli się szanuje te pieniążki i chce korzystać tak naprawdę z tych składek ubezpieczeń zdrowotnych, które się opłaca regularnie, to robić to wszystko na NFZ. Można sobie wziąć taką listę, poprosić po prostu lekarza pierwszego kontaktu, czy jeśli ktoś ma, jeśli Bóg da, jakiegoś znajomego lekarza o wypisanie skierowania właśnie na te podstawowe badania, co niestety nie zawsze jest możliwe. Oczywiście w tych czasach wiele osób ma jakieś ubezpieczenia zdrowotne w firmach i tam istnieje po prostu jakiś pakiet podstawowych badań, które mogą robić i na pewno przynajmniej część tych badań będzie pokrywać się z tymi, które ja będę opisywać. Bo oczywiście nie wszystkie z tych badań, które opiszą, da się zrobić na NFZ. Warto wtedy te badania, które zostają, moim zdaniem zrobić prywatnie, ponieważ po prostu jeszcze raz, to są ważne badania, profilaktyka jest po prostu łatwiejsza i ważniejsza niż leczenie. Można sobie oszczędzić naprawdę kosztem parudziesięciu czy paruset złotych często mnóstwo cierpienia w przyszłości i zmartwień. Można oczywiście zastosować parę lifehacków, nazwijmy to, aby przynajmniej część badań uzyskać za darmo. Pierwsze z nich to jest pójście i oddanie krwi. Jeśli ogólnie uważasz, że jesteś dobrego stanu zdrowia i jesteś potencjalnym dawcą krwi, to warto po prostu pójść i to zrobić, bo po pierwsze pomagasz innym. Naprawdę to jest olbrzymia pomoc dla osób po różnego rodzaju wypadkach, przy operacjach i tak dalej. 2. Jest mnóstwo naprawdę plusów regularnego oddawania krwi. I 3. No właśnie, będziesz mieć robione parę badań. Oczywiście, jeśli chodzi o te podstawowe badania przy oddawaniu krwi, ich nie ma mnóstwo. To będzie oczywiście morfologia, będzie wywiad medyczny, zmierzy się ciśnienie, wagę. Natomiast jest parę takich fajnych badań, których zwyczajnie się nie robi, czy ludzie nie robią, mianowicie badanie choćby na wirusowe zapalenie wątroby typu B, typu C, badanie na HIV, więc to są rzeczy, które, że tak powiem, bonusowo można uzyskać właśnie podczas oddawania krwi. No i oczywiście, jeśli ktoś nie zna swojej grupy krwi, to od razu dowie się. Także to polecam jako lifehack i pomocny zarówno osobie, która będzie dawcą krwi, jak i osobom, które po prostu tej krwi będą potrzebować. Kolejny sposób, trzeci po lekarzu i oddawaniu krwi, to jest uzyskanie skierowania na różnego rodzaju darmowe programy profilaktyki. Jakie to są programy? Ja pozwolę sobie odczytać, po prostu bez sensu było to zapamiętywać. Wiele z tych programów, szczególnie ten pierwszy, o którym będę mówić, profilaktyka 40+, obejmuje mnóstwo badań z tych, które będę omawiać. Więc jeśli nie kojarzyłeś do tej pory, że są takie programy profilaktyczne, to warto, no właśnie, zaznajomić się z nimi i skorzystać. To jeszcze raz, to jest olbrzymia oszczędność pieniędzy. Te programy wypisane z linkami znajdziesz w opisie filmiku, chyba że jak zawsze tam będzie za dużo informacji w opisie filmiku, to najczęściej te informacje są wtedy przypięte w pierwszym komentarzu pod filmikiem. Jakie to są programy? Program Profilaktyka 40+, skierowany do osób, które ukończyły 40 lat, oferuje pakiet badań diagnostycznych dla kobiet i mężczyzn, realizowany na podstawie e-skierowania. Program Profilaktyki chorób układu krążenia dla osób w wieku 35 do 65 lat, które nie miały wcześniej diagnozowanej choroby układu krążenia i które w
w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały z programu. Potem mamy program badań przesiewowych raka jelita grubego dla osób w wieku 50 do 65 lat oraz dla osób w wieku 40 do 49 lat z obciążeniem rodzinnym. Mamy program profilaktyki raka piersi dla kobiet w wieku 50 do 69 lat, program profilaktyki raka szyjki macicy dla kobiet w wieku 25 do 59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie korzystały z programu, program profilaktyki chorób odtytoniowych dla osób palących w wieku 40 do 65 lat, jeśli chodzi o badanie spirometryczne, natomiast sam program jest skierowany po prostu do osób palących. Program profilaktyki gruźlicy dla osób po 18 roku życia, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę lub znajdują się w trudnych warunkach życiowych. Program badań prenatalnych to oczywiście już badanie ciężowe, natomiast wciąż oczywiście w ramach tego programu badań prenatalnych istnieje wiele badań, które przyszła mama może sobie zrobić. Więc trzeba pamiętać, te programy są darmowe, warto z nich korzystać. Jeszcze raz, one będą wypisane, szczególnie ten program Profilaktyka 40+. Wydaje mi się, że duża część widowni, znaczna przynajmniej, to są osoby po 40. Ja sam 40 kończę w następnym roku, więc dołączę do tego wesołego grona, jeśli chodzi o osoby, które no właśnie będą robić sobie ten program. Ostatni punkt jest dla wielu osób niemoralny, nieetyczny itd. Zły i zastanawiałem się nawet, czy go uwzględnić, ale moim zdaniem warto go uwzględnić. Trudno, niech sobie tam inni kształtują o mnie opinię, jaką chcą. Natomiast wydaje mi się, że może potencjalnie pomóc tobie, jeśli nie masz pieniędzy i potrzebujesz takiego badania. To jest kłamanie. Po prostu trzeba nagiąć rzeczywistość u lekarza. Dobrze wiemy, że tak naprawdę nawet te często podstawowe badania laboratoryjne, badania profilaktyczne nie są zlecane, bo no właśnie, trzeba oszczędzać pieniążki na absolutnie wszystkim. I potem człowiek jest zmuszony, mimo że regularnie płaci składki zdrowotne, robić to z własnej kieszeni. Przykład pierwszy z brzegu. Kiedyś przyszedł do mnie młody chłopak, 20 parę lat, który ewidentnie, patrząc po prostu po wywiadzie medycznym, patrząc po jakichś podstawowych badaniach, moim zdaniem mógł mieć mocne kłopoty z testosteronem, mianowicie bardzo niski poziom testosteronu. I żeby zaoszczędzić pieniędzy, stwierdził, że pójdzie do NFZ-u. No i poszedł do lekarza pierwszego kontaktu, a ten powiedział: proszę pana, pan ma 24 czy 25 lat, jeśli pan po prostu ma niski poziom energii i tym podobne, wysokie trójglicerydy, to ewidentnie jest pan po prostu zmęczony, musi pan więcej spać i wtedy będzie więcej energii. Hej, chłopak trochę był zrezygnowany, bo szczerze mówiąc ciężko po takiej profesjonalnej diagnozie nie być i po prostu powiedział mu, że poszedł następnym razem do lekarza i powiedział, że mu nie staje. Najzwyczajniej w świecie. Innymi słowy, trzeba wziąć badanie, które chce się zrobić, zobaczyć jakie są potencjalne przyczółki tutaj, powody, aby zrobić te badanie i opisać je, tak? Czyli jeśli chcemy na przykład badania na testosteron będąc panem, można powiedzieć, że właśnie, no nie wiem, mamy kłopoty z libido, mamy kłopoty z erekcją. Coś takiego, co rzeczywiście rzuca się, że tak powiem, w oczy osoby, która będzie diagnozować. Jeśli jesteśmy kobietą, jesteśmy młodą kobietą, można z miejsca powiedzieć na przykład, jeśli chcę zrobić badanie hormonalne, że utraciłam miesiączkę, tak? Albo próbuję od dłuższego czasu zajść w ciążę i się nie udaje. Itd. itp. I moim zdaniem jeszcze raz nie ma w tym nic nagannego. Naganne jest to po prostu, że płacąc składki zdrowotne w tym kraju często nie można uzyskać nawet skierowania na absolutnie podstawowe badania. Tak jak mówię, to w szarej strefie, ale jest to również sposób, aby uzyskać takie skierowania. Jeszcze raz podkreślam, jeśli ktoś szczególnie nie ma pieniążków, żeby robić te badania prywatnie. Wskakujemy w takim razie do badań. Jakie badania warto robić? Pierwsze dwa są absolutnie podstawowe i właśnie dlatego są na samym początku. Mianowicie pomiary ciśnienia i pomiary wagi. Po zakupie jednorazowym urządzeń można powiedzieć, że to są praktycznie darmowe pomiary czy darmowe badania, bo to są badania, nawet jeśli wydają się po prostu właśnie takim niewinnym pomiarem. Całe mnóstwo chorób cywilizacyjnych będzie zaczynać się od tego, że twoja waga pójdzie w górę, czy innymi słowy pojawia się jakaś dysfunkcja metaboliczna, zespół metaboliczny. Swoją drogą opisywałem w tym filmiku, jak taki zespół można samodzielnie zdiagnozować u siebie. Kontrola wagi jest, bym powiedział, bardzo, bardzo ważna, jedną z najważniejszych rzeczy. Z kolei w tym filmiku opisywałem, że jeśli chodzi o takie podstawowe błędy, które się popełnia przy interpretacji badań laboratoryjnych, jest to, że brak trendu, mianowicie te badania nie są zapisywane, więc warto stworzyć sobie, jeśli jeszcze nie stworzyłeś, jakiś plik, choćby w Excelu, czy nie wiem, nawet na kartce papieru, gdzie różnego rodzaju pomiary będą zapisywane, bo to będzie ci pozwalać
trend choćby właśnie twojej wagi przez wszystkie lata. 2. Ciśnienie. To jest naprawdę szalenie ważne, bo ja wiem, że mówi się i to jest prawda, że ciśnienie na przykład z wiekiem może wzrastać i jednocześnie nie będzie to korelować z krótszym życiem, to może korelować z dłuższym życiem. To jest prawda, natomiast żeby było jasne, w momencie, w którym twoje ciśnienie na przykład będzie wzrastać między 25 a 40 rokiem życia, to się nie powinno dziać, tak? Jeśli w ogóle ten skok ciśnienia nastąpi, bo nie musi nastąpić, to jest ważne, to powinien nastąpić dużo częściej. Jeśli natomiast w przeciągu paru lat twoje ciśnienie wzrośnie na przykład, nie wiem, 15 punktów ciśnienie skurczowe i nie wiem, 5-10 punktów rozkurczowe, twój puls wzrośnie, bo oczywiście mierzymy to ciśnienie z pulsem, to coś jest ewidentnie nie tak. To jest jeden z najważniejszych trendów, bo trzeba pamiętać, jeśli twoje ciśnienie zaczyna wzrastać, to z kolei opisywałem w tym filmiku, dochodzi do dysfunkcji śródbłonka naczyń krwionośnych. Przede wszystkim oczywiście śródbłonka tętnic. Więc innymi słowy, tętnice zaczynają gorzej funkcjonować. Zaczynają produkować mniej tlenku azotu, czyli tego gazotransmitera, który będzie rozszerzać naczynia krwionośne i który jednocześnie będzie zapobiegać agregacji płytek krwi, czyli będzie zapobiegać między innymi powstawaniu zakrzepów. Więc jeśli widzisz, że twoje ciśnienie w czasie będzie się zmieniać mocno negatywnie, coś jest ewidentnie nie tak. Bardzo negatywny trend. Wagę i ciśnienie warto oczywiście mierzyć dużo częściej niż raz do roku. Ja bym sugerował po takie pomiary raz na tydzień, raz na 2 tygodnie. No właśnie, wtedy dosyć ładnie będzie widać ten trend, czyli zanim tak naprawdę zacznie na przykład waga mocno rosnąć czy ciśnienie, już będziemy w stanie to wychwycić i oczywiście wdrożyć środki zapobiegawcze. Warto, jeśli ktoś chciałby sobie rozszerzyć te badania, robić pomiary BMI, czyli indeksu masy ciała. Trzeba pamiętać, indeks masy ciała to nie jest idealny, mianowicie na przykład u osób, które mają większą masę mięśniową, no właśnie, ten indeks nie będzie tego uwzględniać i często takie osoby, na przykład tak jak ja, lądują w kategorii nadwagi, mimo że sylwetka ewidentnie nie wskazuje, żeby była nadwaga, po prostu, no właśnie, masa mięśniowa jest jakimś tam czynnikiem zakłócającym obserwację. Natomiast można sobie mierzyć właśnie BMI, przypominam, że mierzy się to w następujący sposób. Masa ciała w kilogramach poprzez wzrost liczony w metrach do kwadratu. Dodatkowo, jeśli ktoś chciałby sobie rozszerzyć obwód pasa, tak? Mierzymy sobie obwód w pasie, to jest też jedna z takich, bym powiedział, fajnych markerów potencjalnie insulinooporności, różnego rodzaju zaburzeń metabolicznych. Więc to są takie absolutnie podstawowe rzeczy, które można ponownie robić sobie samodzielnie w domu, bez jakiejkolwiek konieczności wizyty, choćby w gabinecie lekarskim. Natomiast oczywiście te wizyty w gabinecie lekarskim, jeśli one będą polegały między innymi na mierzeniu tego ciśnienia, warto również uwzględnić te noczy, pamiętając jednocześnie, że no właśnie, mamy te syndromy białego kitla, czy białego kitelka, jak to nazywam, bo niektórzy zamiast mieć duże skoki ciśnienia, jak na przykład 20 skurczowe, 10 rozkurczowe, mają na przykład dużo mniejsze, ale wciąż znaczące te skoki, czyli na przykład 5 albo 10 skurczowe, 2, 5 rozkurczowe. Punkt drugi to morfologia i morfologię się robić to tylko i wyłącznie z rozmazem. Rozmazy obecnie częściej niż rzadziej robi się automatycznie, natomiast fajne są rozmazy manualne krwi, chociaż trzeba przyznać, że te automatyczne stają się coraz i coraz lepsze. I ten rozmaz umożliwia jakby identyfikację konkretnych, może być elementów morfotycznych, jak się ładnie mówi, krwi, czyli między innymi czerwonych krwinek, leukocytów, ich udział procentowy, tak, czyli na przykład eozinofilii, bazofilii, neutrofilii itd. itp. I zawsze powtarzam, morfologia jest jednym z takich świętych grai, jeśli chodzi o diagnostykę podstawową, bo mimo, że to, no właśnie, jak tak człowiek patrzy może bez wiedzy, to się wydaje, że tam nie da się dużo wyczytać, a można wyczytać minimum parędziesiąt podstawowych kłopotów ze zdrowiem. Oczywiście zaczynając choćby od anemii, nie tylko anemii takich spowodowanych niedoborem żelaza, to można sobie odczytać już właśnie z takiej najprostszej morfologii za paręnaście złotych. Można też odczytać potencjalnie, czy u kogoś występuje anemia megaloblastyczna, czyli ta, która powstaje na tle niedoboru witaminy B9 czy witaminy B12. Oczywiście, mimo że ten choćby niedobór żelaza, jeszcze pomijam, że nawet zapalenie płuc można z całkiem niezłą precyzją, jeśli będzie występować, odczytywać różne
różnego rodzaju kłopoty hormonalne z tej morfologii. Jeśli ktoś natomiast jest w grupie ryzyka, jeśli chodzi o anemię z powodu niedoboru żelaza, tak naprawdę najczęściej są to panie, to oczywiście tutaj warto rozszerzyć takie badanie morfologii z rozmazem o badanie żelaza i badanie ferytyny, czyli tego naszego zbiorniczka z żelazem, bo wtedy będziemy mieć pełniejszy obraz. Natomiast zazwyczaj, szczerze mówiąc, większość osób, która nie jest w tej grupie ryzyka, nie ma takiej potrzeby, chyba że ponownie ktoś chciałby sobie po prostu zapłacić z własnej kieszeni, ma po prostu potrzebę uzyskania większej ilości informacji. Wtedy jak najbardziej można zrobić te badania, również panowie. Kolejne badanie, powiedzmy badanie czwarte, jeśli liczymy wagę i ciśnienie jako badanie 1 i 2, to są markery stanów zapalnych. Moim zdaniem warto robić jednocześnie dwa markery, mianowicie odczyn biernackiego i białko reaktywne C, czyli CRP. Jeśli chodzi o odczyn biernackiego, jest o tym cały filmik. Odczyn biernackiego nie da się ustandaryzować w żaden sposób tego wskaźnika. On jest po prostu czuły m.in. na poziom cholesterolu, różnego rodzaju inne zakłócenia. Już nie chcę po prostu reprodukować tego filmiku. Nawet jeśli jest podwyższony, to wcale nie znaczy, że jest jakiś stan zapalny w organizmie. Natomiast CRP jest dużo wrażliwsze, więc jeśli zrobimy jednocześnie OB i CRP, to będziemy mieć dużo jaśniejszą sytuację, czy rzeczywiście będzie występować taki stan zapalny. Punkt 5 to jest kontrola glikemiczna, to znaczy stężenia glukozy, chociaż oczywiście nie będzie obejmować tylko i wyłącznie glukozy. Jakie badania warto robić? Warto robić oczywiście badanie glukozy na czczo. Trzeba dodać, warto moim zdaniem zakupić sobie glukometr, to jest obok ciśnieniomierza i wagi jedno z takich 3 podstawowych urządzeń dla kogokolwiek w okolicy już 30 aż do końca życia i warto sobie raz na jakiś czas po prostu zrobić te kujnięcie w paluszka, żeby zobaczyć jaka jest glukoza nadczo. Warto wiedzieć, te pomiary glukozy glukometrem w warunkach domowych, one nie są precyzyjne, one mogą się różnić do 15%, chociaż jeśli chodzi o moje doświadczenia, nawet do 20%. Od tych, które są tym złotym standardem, to znaczy pomiar glukozy z żyły łokciowej w laboratorium. Także warto pamiętać, że jeśli ty sobie zrobisz jakiś pomiar w domu, to wcale nie znaczy, że to jest pomiar precyzyjny. Więc zawsze warto raz na jakiś czas właśnie również zrobić pomiar glukozy nadczo w warunkach laboratoryjnych. Natomiast tutaj jeszcze jedna rzecz w obronie tych glukometrów, bo niektórzy uważają, że tylko dlatego, że te glukometry mają potencjalnie ten błąd do 15-20%, to znaczy, że nie warto w ogóle robić badania glukometrem w domu. I jest to nieprawda, bo trzeba pamiętać, że nawet jeśli kalibracja urządzenia jest nieodpowiednia, czyli załóżmy, że jeśli pójdziesz zrobić sobie badanie glukozy nadczo w laboratorium, to wyjdzie ci 90 mg na decylitr, a twoim glukometrem w domu wychodzi 100 mg na decylitr. Oczywiście warto sobie zrobić czasami badanie tego samego dnia w laboratorium i glukometrem, żeby wiedzieć, jakie jest potencjalnie jakby tutaj zaburzenie tego odczytu. Natomiast nawet jeśli wiesz, że ten błąd kalibracji wynosi na przykład 10 jednostek, czy nawet 15 jednostek, wtedy wciąż, jeśli twoja glukoza będzie spadać, to spadnie odczyt na twoim glukometrze. Jeśli będzie rosnąć, to wciąż urośnie na twoim glukometrze. To samo by się tyczyło jakiejś wadliwej wagi. Jeśli na przykład wiesz, że na tej wadze twoja waga ciała regularnie jest pokazywana jako 75 kg, to jeśli nagle jest 78, to i tak wiadomo, że przytyłeś, nawet jeśli nie jest to powiedzmy w pełni adekwatny pomiar. Więc nie należy moim zdaniem ignorować tych glukometrów domowych. Jeśli chodzi o badanie glikemii, robimy badanie glukozy nadczo i w laboratorium warto jak najbardziej zrobić badanie insuliny nadczo. To jest, bym powiedział, chyba najbardziej zaniedbywane badanie, jeśli chodzi o badanie glikemii. Często dużo więcej insulina nadczo powie niż sama glukoza, ponieważ tych czynników, które będą wpływać na zakłócenie odczytu glukozy, jest naprawdę mnóstwo, łącznie choćby z odwodnieniem, zwiększenie poziomu stresu, choćby przez ruch, albo jakiś stres psychologiczny, kłótnie choćby z partnerem przed samym badaniem, więc nie można o tym zapominać. Ewentualnie można rozszerzyć to badanie o hemoglobinę glikowaną. Jeśli się zastanawiasz, czemu ewentualnie, mimo że zleca się to regularnie, bo po prostu hemoglobina glikowana nie jest czułym markerem. Jakby odczyt tej hemoglobiny glikowanej będzie zależeć od całego mnóstwa rzeczy. O tym pokazywałem między innymi w tym shorcie, że no właśnie, było takie badanie na paru tysiącach osób, gdzie pokazano, że u 70% osób, które miały normalną, to znaczy w granicach normy hemoglobinę glikowaną, nie potrafiły one przejść testu obciążenia glukozą. To znaczy ewidentnie występowała insulinooporność. Innymi słowy, nawet jeśli wyjdzie ci ta hemoglobina glikowana w granicach normy, to wcale nie znaczy, że tej insulinooporności potencjalnie nie ma. Natomiast ja jestem fanem uzyskania zawsze większej ilości informacji. Jeśli chcesz, możesz jak najbardziej rozszerzyć sobie taki pakiet badań glikemicznych, nazwijmy to, o tą hemoglobinę glikowaną, zwłaszcza, że nawet jak się płaci prywatnie, nie jest to drogie badanie. Punkt 6 to lipidogram. Jeśli chodzi o lipidogram, warto robić pełny lipidogram, to znaczy taki, który pokaże całkowity cholesterol, stężenie lipoproteiny LDL, stężenie lipoproteiny HDL,
oraz trójglicerydy. W pierwszym filmiku na kanale pokazywałem właśnie, jak na podstawie tych parametrów policzyć różnego rodzaju takie bardziej zaawansowane markery, które będą pokazywać ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. Mowa tu o takich parametrach jak choćby stosunek trójglicerydów do HDL, czy też cholesterol resztkowy. Więc jeśli ktoś nie oglądał tego filmiku, to właśnie na podstawie jego może zobaczyć sobie, jak dużo lepiej obliczyć to ryzyko, bo używanie całkowitego cholesterolu, czyli poproteiny LDL jest po prostu, moim zdaniem, już patrząc na te badania z ostatnich parunastu lat, nieporozumieniem. Bardzo, bardzo kiepsko te same markery będą liczyć, czy obliczać jakiekolwiek zagrożenie wystąpienia tych chorób układu sercowo-naczyniowego. Punkt 7 programu to próby wątrobowe, czy badanie funkcji wątroby. Oczywiście klasycznie robimy takie badania jak ALAT i ASAT i to jest żelazna podstawa. Natomiast jeśli chcielibyśmy zrobić taki pełen pakiet, który będzie mierzyć funkcję wątroby, to możemy go rozszerzyć o fosfatazę alkaliczną, o GGTP oraz bilirubinę całkowitą. Nie ma sensu na przykład rozbijać tej bilirubiny całkowitej na poszczególne frakcje, ponieważ jakby to dopiero decyzja będzie podejmowana na podstawie samego odczytu bilirubiny całkowitej. Sam ALAT i ASAT, jak zresztą mnóstwo tych podstawowych markerów, które są komercyjnie dostępne, czy też wykonywane w ramach służby zdrowia, one nie tyle będą mówić o funkcji konkretnego organu, tak jak tutaj ALAT i ASAT wątroby. Tam jest mnóstwo różnego rodzaju innych potencjalnie powodów podwyższenia, choćby ALAT-u, jak otyłość, może być wysiłek fizyczny między innymi, ale nawet insulinooporność jest w stanie podwyższyć ALAT. Natomiast, no właśnie, to jest bogactwo wiedzy, które jest ukryte w tych markerach, jak potrafi się je odczytywać. Także jak najbardziej warto zacząć od ALAT-u i ASAT-u i rozszerzyć potencjalnie to badanie jeszcze raz o fosfatazę alkaliczną, bilirubinę całkowitą i GGTP. To będzie między innymi w stanie nam powiedzieć, jaki jest obrót kostny w organizmie, to fosfataza alkaliczna może nam między innymi o tym powiedzieć, jakie są funkcje dróg żółciowych, jeśli chodzi o bilirubinę, czy to różnego rodzaju kłopoty z hemolizą. Jest mnóstwo informacji, które można wyciągnąć z tych badań i ponownie nie są to badania drogie i z tym samym, no właśnie, ja zawsze biorę takie rozszerzone pakiety, warto dodatkowe informacje uzyskać, warto za nie zapłacić. Punkt 8 to nerki. Klasycznie stosowane są dwa markery, kreatynina i GFR, czyli współczynnik przesączania kłębuszkowego i stosowane są nie bez powodu, bo są tanie i są przyzwoite, chociaż warto powiedzieć, i o tym jest znowu cały osobny filmik, że kreatynina i ten współczynnik przesączania kłębuszkowego, one są bardzo wrażliwe na różnego rodzaju zmiany, jakby poziom między innymi metabolitów witaminy D, oczywiście nawodnienie oraz spożycie mięsa. Poziom masy mięśniowej. Warto obejrzeć ten filmik, żeby wiedzieć właśnie z czym się je te markery, więc jeśli potencjalnie te markery wyszłyby nie w porządku, to wtedy zamiast panikować, szczególnie jeśli jest się w grupie ryzyka, jeśli chodzi o czynniki zakłócające, czy jest duża masa mięśniowa, ktoś na przykład konsumuje dużo mięsa, czy nawet bierze odżywki białkowe, to zamiast panikować, warto po prostu zrobić badanie rozszerzające, to jest cystacyna C i to jest badanie, które jest dużo mniej wrażliwe na te wszystkie czynniki zakłócające i ono wtedy rozstrzygnie, czy rzeczywiście jest potencjalnie kłopot z nerkami. A oczywiście zawsze warto to z lekarzem konsultować czy też innym specjalistą, który prowadzi cię jako pacjenta. Punkt 9 to tarczyca. Jeśli chodzi o tarczycę, warto robić ciut szersze badanie niż zazwyczaj się zaleca. Zazwyczaj robi się, czy daje się skierowanie na TSH, czyli ten hormon tyreotropowy czy tyreotropinę. Moim zdaniem jest to nieporozumienie, żeby mierzyć tylko i wyłącznie ten hormon. Trzeba wiedzieć, jaki jest poziom samych hormonów aktywnych tarczycowych, czyli hormonu T4, tyroksyny i hormonu T3, czyli trójjodotyroniny. T3 hormony tarczycowe to warto jako podstawę wziąć, czyli TSH, T3, T4. Warto wspomnieć, że jeśli nigdy w życiu nie mierzyłeś przeciwciał, jeśli chodzi o tarczycę, to warto to zrobić przynajmniej raz w życiu. Jeśli oczywiście już mierzyłeś i wiesz, że masz kłopoty, to takie pomiary powinno się robić regularnie i chodzi tu oczywiście o przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie i przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej. Także to warto zrobić przynajmniej raz w życiu, a jeśli ma się kłopoty, choćby oczywiście z Hashimoto, to warto te badania robić regularnie. Punkt 10, ewidentnie najbardziej niedoceniany i moim zdaniem jeden z najważniejszych, jeśli chodzi o zapobieganie właśnie powstawania chorób układu sercowo-naczyniowego. Chodzi o śledzenie markerów krzepnięcia krwi. I większość osób tego nie robi, dopóki nie pojawią się kłopoty, to powinna być część właśnie profilaktyki, bo duża część między innymi procesu powstawania miażdżycy będzie polegała na tym, że
będzie nadmierna krzepliwość krwi, będą powstawały skrzepy. I to możemy sobie mierzyć. Możemy robić do tego parę podstawowych badań. Z takich absolutnych klasyków mamy badanie APTT, czyli czas kaolinowo-kefalinowy. Dodatkowo będziemy mieli tak zwany czas protrombinowy, który będzie mierzony jako INR, czyli tak zwany międzynarodowy współczynnik znormalizowany. PT-INR. To są takie dwa podstawowe markery. To, co moim zdaniem warto do tego dodać, nawet jeśli trzeba zapłacić z własnej kieszeni, to fibrynogen. I fibrynogen jest jednym z tych, już wspominałem w jakichś filmikach, jednym z takich 3 podstawowych grup białek w krwi. Mamy globuliny, mamy albuminy i mamy fibrynogen. I fibrynogen po konwersji będzie zamieniać się w fibrynę, czyli takie nierozpuszczalne białko, czy słabo rozpuszczalne białko, które jest głównym składnikiem właśnie skrzepów. Więc jeśli między innymi z powodu stanów zapalnych, jeśli ktoś jest właśnie choćby palaczem, będzie występowała nadmierna krzepliwość krwi, będzie dochodziło do tworzenia się skrzepów, będziemy mieli to widoczne. I ostatnie, już bym powiedział absolutnie niedoceniane nawet na tle tych innych markerów krzepnięcia krwi, dedimery. I dedimery, można powiedzieć, no, to nie jest stricte badanie krzepliwości krwi, tylko już występujących potencjalnie skrzepów, ponieważ dedimery będą mierzyć takie fragmenty białka, które odrywają się od skrzepów, więc jeśli poziom dedimerów jest wysoki, będziemy wiedzieć już, że jakieś skrzepy powstają w organizmie. To badanie też pomaga różnego rodzaju rzadsze choroby diagnozować, natomiast powiedział, nawet bez tych rzadszych chorób warto robić to badanie regularnie, żeby no właśnie wiedzieć, czy te skrzepy potencjalnie są już w organizmie, czy nie, żeby można było oczywiście wtedy z tym walczyć. Kolejne badanie 11 to jonogram, czyli badanie tak naprawdę właśnie różnego rodzaju jonów w krwi. Klasykiem to jest oczywiście sód, robimy badanie chlorków, robimy badanie wapnia, robimy badanie magnezu. Kłopot jest, bym powiedział, dosyć spory z większością z tych badań. One prawie zawsze wychodzą ok, bo po prostu to, co te jony, które będą potrzebne w krwi, są potrzebne do, można powiedzieć, dobrego, sprawnego funkcjonowania organizmu. To znaczy, jeśli na przykład brakowałoby jonów wapnia w krwiobiegu, to bardzo często będą różnego rodzaju kłopoty neurologiczne występować. Czy to do tego dochodzi często? No nie, chyba że mamy do czynienia z jakimiś poważniejszymi, schorzeniami. Natomiast co się dzieje? Organizm po prostu będzie wyciągać te jony wapnia, czy będzie wyciągać wapń z tkanek, między innymi z kości, jeśli będzie brakować ich krwiobiegu. To samo z magnezem. 99% całego magnezu w organizmie jest w tkankach. Jeśli zaczyna brakować tego magnezu w krwiobiegu, to jest wyciągany z tkanek. Także paradoksalnie można mieć pełną osteoporozę i wciąż na przykład badanie w jonogramie wapnia będzie wychodzić ok, bo jeszcze raz, organizm wyciąga po prostu z tkanek te jony, żeby funkcjonować, po prostu jakoś funkcjonować. Stąd mówię, że jest to badanie, które warto zrobić, ono po prostu nie jest drogie, natomiast to wcale nie oznacza, że nie ma na przykład niedoborów wapnia, to wcale nie oznacza, że nie ma między innymi niedoborów magnezu. Kolejne badanie to jest badanie ogólne moczu oraz kwas moczowy. To jest, można powiedzieć, inne spojrzenie, między innymi oczywiście też na funkcjonowanie układu moczowego, ale nerek. Sam kwas moczowy oczywiście z kolei powie nam, tutaj by było dosyć dużo odcinków o tym, czy potencjalnie ten poziom nie jest wysoki z powodu między innymi naszych wyborów żywieniowych i czy potencjalnie ten podwyższony poziom kwasu moczowego nie doprowadzi z czasem do powstania dny moczanowej. Kolejny punkt to badania hormonalne. Jeśli chodzi o panów, to podstawą jest oczywiście testosteron i nie robimy nigdy samego badania testosteronu, robimy również badanie jednocześnie wolnego testosteronu. Sam testosteron po prostu nie powie, czy mamy wystarczająco dużo właśnie aktywnego, bo wolny testosteron jest testosteronem aktywnym, więc samo badanie testosteronu mówi nam, jaka jest pula dostępna, a wolny testosteron mówi nam, ile jest tego testosteronu aktywnego. Jeśli tutaj by wyszły jakieś kłopoty, to można robić rozszerzenie tego pakietu badań hormonalnych, można zrobić badanie gonadotropin, czyli LH i FSH oraz oczywiście można między innymi robić badanie SHBG, czyli ten hormon, czy globuliny wiążące hormony płciowe, o którym rozmawiałem w tym filmiku, czy opowiadałem w tym filmiku. Można wtedy zrobić między innymi badanie prolaktyny, badanie kortyzolu, badanie androstenedionu, dehydroepiandrosteronu i żeby no właśnie dotrzeć do sedna, dlaczego ten poziom testosteronu jest niski, jeśli jest niski. Jeśli chodzi o panie, klasykiem jest robienie badania estradiolu i badania progesteronu. Jeśli chodzi o estradiol i progesteron, estradiol będziemy najczęściej robić między 3 a 5 dniem cyklu. Badanie progesteronu najczęściej robimy między 21 a 23 dniem cyklu. Wracając, badanie testosteronu robimy z samego rana, 8, 9 i
badania robimy o identycznej godzinie. Trzeba kontrolować warunki robienia tych badań. Więc jeśli zacząłeś robić badania testosteronu o 8, staraj się zawsze robić o 8. Bo nawet godzina czy 2 później, jeśli chodzi o przeprowadzenie tego badania, jest w stanie wpłynąć czasami nawet znacząco na odczyt tego testosteronu. Także wracając do pań, mamy estradiol i progesteron. I znowu, dopiero jeśli pojawią się jakiekolwiek dalsze kłopoty, tak, jeśli chodzi o poziom estradiolu i progesteronu, robimy sobie badanie gonadotropin, czyli znowu LH i FSH. Możemy sobie oczywiście robić między innymi też badanie prolaktyny, bo jest to również hormon produkowany przez przysadkę i może rozregulować pracę tej przysadki, także gonadotropiny, które są tam produkowane, będą produkowane w nieodpowiednich ilościach. Natomiast w podstawowym zakresie jeszcze raz panie, progesteron i estradiol, panowie, testosteron i wolny testosteron. Ostatnia grupa badań, po niej będą wzmianki honorowe, jeśli chodzi o badania, to są markery nowotworowe, znowu absolutnie zaniedbywane. Z jednej strony rozumiem czemu, ponieważ te markery, które wymienię, one nie są stosowane jako testy przesiewowe, to znaczy nie pozwalają stwierdzić na pewno, że nowotwór występuje, nawet jeśli marker jest podniesiony. Mimo, że nie pozwalają tego stwierdzić, to jeśli marker jest podniesiony, szczególnie jeśli mamy znowu trend, mamy robione te markery regularnie i nagle mamy gwałtowny skok, to ewidentnie coś może być na rzeczy. I wtedy moim zdaniem lepiej mieć ciut tego stracha i pójść po prostu do onkologa na wizytę, na konsultację, żeby on mógł zerknąć na całość badań, między innymi na markery stanów zapalnych, na morfologię, zrobić wywiad medyczny i mieć pewność, że złapało się powiedzmy nowotwór w powijakach, niż po prostu dowiedzieć się nagle po 4 latach, że no właśnie mamy już nowotwór z przerzutami. Zanim w ogóle przejdziemy do tych markerów, to skupię się na statystyce, żeby zrozumieć jaka jest logika kierująca tym, że wymienię te markery, a nie inne. 3 nowotwory, które zabijają większość pacjentów, czy najczęściej występują w Polsce, to jest rak prostaty, rak płuc, najczęściej jest to rak niedrobnokomórkowy oraz rak jelita grubego. Czyli te 3 nowotwory dominują. U pań będzie to rak piersi i znowu rak płuc i rak jelita grubego. Więc na pewno cechą wspólną jest rak płuc i rak jelita grubego. Jak można to kontrolować u panów? Oczywiście klasykiem jest antygen sterczowy, jeśli chodzi o raka prostaty, czyli PSA. Znowu, nie jest to oczywiście ponownie stosowany jako test przesiewowy, bo sam ten marker PSA, on może być podwyższony choćby w przypadku stanów zapalnych prostaty. On może być podwyższony po stosunku. On może ewentualnie zapalić nam czerwoną lampkę, nie powie, że nowotwór na pewno występuje. Natomiast moim zdaniem lepiej wiedzieć, że lampka się pali, niż po prostu żyć w ciemnościach. Są oczywiście markery, które nie mają wad tego PSA, natomiast i są dostępne komercyjnie, natomiast kosztują 2 czy 2,5 tysiąca złotych za jedno badanie, więc nie jest to coś, co jest dostępne dla tak naprawdę praktycznie całego społeczeństwa, bo te koszty są zbyt drogie. Z czasem zgaduję, że oczywiście cena tego markera zejdzie w dół, ale cóż, na ten moment nie jest dostępny. Jeśli chodzi o marker raka płuc, niedrobnokomórkowego raka płuc i jelita grubego, to tutaj będziemy mieć jeden marker, to jest CEA. Jest to marker, który omawiałem w tym filmiku, w którym omawiałem mnóstwo, nie pamiętam, chyba 15 czy 20 często stosowanych markerów właśnie nowotworowych i CEA jest moim ulubionym markerem, chociaż nie jest precyzyjny, bo to jest marker, który jest podwyższony w przypadku całego mnóstwa nowotworów. On będzie przede wszystkim podwyższony w przypadku właśnie raka jelita grubego. Może być podwyższony, to jest w 45% przypadków raka piersi. Będzie podwyższony w parudziesięciu, chyba 50% występowania raka jelita grubego, a również rak trzustki między innymi jest czułym markerem, ogólnie nazwałbym go nowotworowym. Natomiast jeszcze raz warto podkreślić, sam ten marker CA, czyli ten antygen karcynoembrionalny, nie jest czuły, on może być podwyższony oczywiście w przypadku całego mnóstwa tych nowotworów, o których mówiłem, na inne między innymi choćby rak jajnika, rak macicy. Natomiast może być też podwyższony między innymi w przypadku chorób wątroby, chorób nerek, stanów zapalnych układu pokarmowego, w przypadku infekcji, jakichś martwic niedokrwiennych. Także on reaguje na naprawdę mnóstwo rzeczy i trzeba mieć tego świadomość. Również trzeba pamiętać, że on będzie podwyższony czasami znacznie automatycznie u palaczy. Także same jego podwyższenie, nawet 5-krotne poza górny zakres normatywny, można powiedzieć, może być
czymś normalnym. Ponad 5-krotny zdecydowanie zaczyna pokazywać, że coś może być, coś dzieje się niepokojącego w organizmie, natomiast od tego jest dalsza diagnostyka. Nawet, że tak powiem, rozległość tych rzeczy, które wychwytuje ten antygen, dla mnie jest potencjalnie plusem, bo może nam powiedzieć po prostu szeroko, że coś innego dzieje się złego w organizmie, a swoją drogą, jak już ustalimy linię bazową, czyli na przykład zrobimy 1-2 badania tego antygenu, to będziemy widzieć potencjalną zmianę, jeśli on zacznie rosnąć w pewnym momencie. Także moim zdaniem automatycznie u panów robimy PSA i właśnie ten marker CEA. Jeśli chodzi o panie, znowu CEA załatwi nam sprawę potencjalnie raka płuc, raka jelita grubego, zostaje rak piersi, od tego jest marker CA15-3. Jeśli chodzi o ten marker, znowu on jest powszechnie dostępny we wszystkich większych laboratoriach diagnostycznych, nie będzie problemów z jego zrobieniem, natomiast nie jest on ponownie testem przesiewowym, chociaż ponownie powtórzę, i tak warto go robić regularnie, ponieważ ustaje linię bazową. Natomiast trzeba pamiętać, że między innymi aktualna faza cyklu miesiączkowego również jest w stanie wpłynąć na odczyt tego markeru. Także nawet jeśli nagle się okaże, że jest lekko podbity, nie ma co panikować. Natomiast w przypadku wszystkich tych markerów, jeśli mamy ustaloną linię bazową, to potem rzeczywiście, jeśli będą jakieś mocne skoki odczytu tych markerów, to jest wskazanie, że coś zaczyna się dziać złego w organizmie. Jakie są honorowe wzmianki? Witamina D oczywiście w formie hydroksywitaminy, czyli tej witaminy D przechowywanej w organizmie. Jest to tylko i wyłącznie honorowa wzmianka, ponieważ bardzo dużo osób już w społeczeństwie, przynajmniej tak mi się wydaje, czy relatywnie dużo, już suplementuje witaminę D, więc wtedy robienie badania witaminy D jest kwestią raczej kontrolowania tego poziomu. To badanie tylko bym wskazywał zrobienie go, jeśli ktoś nie ma pojęcia po prostu, jaki jest jego poziom w ogóle. Nigdy praktycznie albo od lat nie robił tego badania. U osób, które już po prostu stosują regularnie suplementację, jest to częściej ciekawostka, bo stosując określoną suplementację bardzo często po prostu człowiek już trzyma się w jakichś widełkach, tak, w jakimś w miarę wąskim przedziale tego poziomu witaminy D. Osobiście lubię robić to badanie regularnie po prostu, bo lubię mieć więcej informacji na temat swojego stanu zdrowia. Również a propos ciekawostek, jeśli ktoś nie ma żadnych tam większych kłopotów, można sobie rozszerzyć badania o amylazę i lipazę, więc markery trzustkowe. Czy jest to konieczne? Nie. Ja lubię to robić, jest to taka ciekawostka. Na koniec jeszcze białko całkowite, również jest to marker, który niesie ze sobą bardzo dużo informacji, chociaż rutynowo nie jest robione. Pamiętaj, oczywiście jeśli masz już konkretne kłopoty zdrowotne, no to różnego rodzaju te inne badania trzeba to robić regularnie. Same choćby te markery nowotworowe, o których wspominałem, one już będą stosowane jak najbardziej do monitorowania nawrotów tych chorób nowotworowych, czy śledzenia ich przebiegu. Ostatnią, taką naprawdę honorową wzmianką mocną jest homocysteina. Z innych powodów niż większość osób uważa. Homocysteina nie jest absolutnie moim zdaniem dobrym markerem, ani precyzyjnym markerem w żadnej rozciągłości, jeśli chodzi o uszkodzenie naczyń krwionośnych. Natomiast homocysteina jest świetnym markerem, który pokazuje potencjalne niedobory witamin z grupy B, witamin metylujących B2, B4 i szczególnie B6, B9 i B12. Wysoki poziom homocysteiny często będzie właśnie wynikiem niskiego poziomu tych witamin. Więc można powiedzieć, pokazuje potencjalne niedobory, ale nie tylko niedobory, które będą płynąć z kiepskiej diety czy stylu życia, również polimorfizmów genetycznych, takich jak polimorfizmy MTHFR, o których mam nadzieję niedługo w końcu nagram odcinek, ponieważ często osób, które mają te polimorfizmy, homocysteina będzie na wysokim poziomie i to jest jeden z moich ulubionych sposobów, żeby potencjalnie wstępnie wyłapać osoby, które no właśnie mają takie polimorfizmy, a u osób z tymi polimorfizmami będą występować między innymi zaburzenia krzepnięcia krwi. Więc, że tak powiem, jedna rzecz często prowadzi tutaj do drugiej. Dzięki serdeczne jak zawsze za wysłuchanie tego odcinka. Był długi, ale mam nadzieję, że będzie Ci długie lata służyć jako, no właśnie, część Twojej diagnostyki profilaktycznej, które będziesz robić, czy profilaktyki diagnostycznej, będziesz może również w stanie pomóc swoim bliskim. Jeśli uważasz, że pominąłem jakiś marker, który jest ważny i inni słuchacze mogliby robić, czy powinni robić regularnie, to umieść go proszę w komentarzu i uzasadnij ładnie, dlaczego Twoim zdaniem powinno się go robić regularnie. Wtedy będziemy mogli sobie po prostu wszyscy razem podyskutować. Mam nadzieję w cywilizowany sposób. Dzięki jak zawsze za wysłuchanie samego filmiku. Wszystkie w ogóle uwagi, obserwacje, doświadczenia jak najbardziej są mile widziane. Uwielbiam te po prostu dyskusje, nawet jeśli nie mam czasu zawsze w nich uczestniczyć. Polecam jak zawsze moje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak samodzielnie nauczyć się dowolnego języka od A do Z. Kurs odbywa się pod moją opieką merytoryczną. Experts Incubator, czyli
polska tak zwana kuźnia ekspertów, gdzie pokazuje, jak opanować dowolną dziedzinę od A do Z, nauczyć się zapamiętywać, tworzyć rozumienie, wdrażać informacje, tworzyć pętlę informacji zwrotnej. Kurs również odbywa się pod moją opieką merytoryczną. Oraz O jeden włos za daleko, gdzie pokazuję, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe, też m.in. telogenowe wypadanie włosów, jak i diagnozować te choroby, oraz dodatkowo jak leczyć przy okazji różnego rodzaju popularne schorzenia skóry głowy, jak choćby uporczywy łupież. Dodatkowo wszystkie badania, wszystkie te rzeczy, do których się odnosiło łącznie z samą listą choćby tych różnego rodzaju programów, badań profilaktycznych, które są obecne w Polsce, jeszcze raz znajdziesz w opisie albo w pierwszym komentarzu. Z kolei w pierwszym komentarzu na pewno znajdziesz 3 piosenki rockowe, które gdzieś tam mi wpadły po prostu w ucho, do których lubię wracać, żeby mieć spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. Jeśli interesuje Cię pamięć, języki obce, po rozwinięciu opisu jest link do mojego newslettera. Tam można się zapisać i wysyłam również artykuły właśnie na temat języków pamięci oraz czasami interpretacji badań naukowych. Jeśli chciałbyś ściągnąć wszystkie te informacje, o których mówiłem w tym filmiku w wygodnej formie fiszek elektronicznych, to możesz to zrobić zostając patronem. Takie fiszki są dostępne automatycznie do ściągnięcia do tego odcinka i ostatnich 70 czy 80 odcinków. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie. Również dla patronów dostępne jest forum, gdzie można mi zadawać pytania, takie prywatne forum, oraz jest tam m.in. sekcja Badanie Tygodnia, gdzie opisuję najciekawsze badanie danego tygodnia wraz z jego omówieniem. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka jeszcze raz i do usłyszenia w następnym.